Siema! W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kolejnego zeciarza. Tym razem nie będzie to 350 ani 370Z. Przed Wami 300ZX Maćka. A więc dobra, witamy się z Maćkiem, siemanko. Cześć. No i mów mi od razu, co my tutaj mamy. Co my tutaj mamy? No jest to Nissan 300ZX Z32, wersja dwuosobowa, co jest dość ważne, bo różnic jest sporo. Jest to wersja amerykańska, przyjechał z Illinois. Sam go sprowadzałeś z Illinois? Nie, kupiłem go w Warszawie od handlarza, który powiedzmy ciąga dość ciekawe samochody, takie trochę youngtimery i tak dalej. No auto było oczywiście w stanie do podrobienia, no nie, jak najbardziej. A ile to było lat temu? Ile go wtedy... W lutym 17 roku auto przyjechało ze mną na lawecie tu do Bielska. Okej, no to już trochę go masz. Troszkę jest. Trochę najeździłeś. Trochę najeździłem i trochę porobiłem. A w jakim stanie właśnie go kupiłeś wtedy? Jak on wyglądał wtedy? Wiesz taki co, seryjny. stan był ogólnie tak, sprawny, jeżdżący, powiedzmy poza tam jakimiś hamulcami, ale jako tako silnikowo i wszystko powiedzmy, że było w miarę ok. Mogłem się nim normalnie przejechać przy zakupie, jeszcze zanim go wziąłem. Blacharsko też ok, pomijając tam jakieś jedno miejsce na podłodze, jakąś tam końcówkę progu czy coś. Natomiast lakierniczo był okrutny, jak to lakierowane auta w Stanach. Uszczelki pomalowane, wiesz, pod zderzakiem cała chłodnica była biała, wszystkie te plastiki tam i tak dalej, nie? No teraz jak go widzimy już tej okazałości teraz, no to do niezłego stanu ją przeprowadziłeś, nie? Od czego się zaczęło? Co zacząłeś pierwsze w tym samochodzie? Wiesz co, no najpierw mi zależało, żeby on był taki, że mogę wsiąść i się nim w każdej chwili przejechać, powiedzmy. Też był budżet mocno ograniczony, bo ja na ten samochód, powiedzmy, wydałem praktycznie wtedy wszystko co do złotówki, Okej. bo sprzedałem preludę, którą miałem wcześniej, miałem coś tam dozbierane i powiedzmy kwota, jaką dałem za to auto, lawetę, wszystkie jakieś tam jeżdżenie, sprawdzanie i jakieś tam powiedzmy pierwsze pierdoły, no to się szczyściłem do zera, można powiedzieć, więc to wszystko później trwało bardzo stopniowo. Zaczęte było od strony technicznej, właśnie tam pompa hamulcowa była zatarta, jakieś tam tematy, wszystkie jakieś przewody, klocki, takie rzeczy, oleje oczywiście, filtry, płyny, jakaś tam podstawowa rewizja silnika. No i to auto powiedzmy faktycznie było takie, że mogłem nim wsiąść i pojechać. Byłem nim wtedy na Herkulesie i się pojawiły problemy z pompą paliwową, z którą walczyłem jeszcze przez kolejne 2 lata i finalnie się okazało, że był do wymiany po prostu bak, który zeżarł od środka, amerykańskie paliwo go zjadło po prostu. Nie zgnił, tylko jakby ta warstwa antykorozyjna wewnętrzna się zaczęła złuszczać. To wszystko pływało w paliwie i zacierałem pompę za pompą. Kurde, to ciekawe. Wcześniej musiał stać długo i z tym paliwem, to wyżarło. a gdzieś tam się dowiedziałem, że to amerykańskie paliwo ma to do siebie, że ono nie może długo leżeć. Ono jest inne trochę i ono później zaczyna gdzieś tam wydzielać powiedzmy coś, co wprowadza jakąś tam korozję. No to ciekawostka. Jest to niezdrowe na pewno dla auta, żeby takie paliwo w nim na przykład 2 czy 3 lata nieruszane było. Nie? To pamiętajcie, jak sprowadzacie swojego Passata z Ameryki, to spuśćcie paliwo. Od razu spuszczać wszystko do zera. Powiedz mi w ogóle, skąd pomysł na ten samochód? Czy to było jakieś twoje marzenie, czy jakoś wypatrzyłeś go, czy to jest okazja? Nie, szukałem stricte takiego samochodu, może niekoniecznie w tej wersji, no bo jak wiemy wybór tych aut jest ograniczony mocno, więc tutaj pewne miałem jakby możliwości odbiegnięcia od tego, nie byłem stricte nastawiony, że to ma być manual, tak jak jest, czy krótki, długi i tak dalej. Natomiast tak, to miała być Zetka, to miała być 300ZX, bo wcześniej miałem preludę. Pierwotnie zawsze mi się marzyła S13. Po jakichś tam latach gdzieś jakichś doświadczeń moich znajomych z tymi Nissanami różnymi i tak dalej, trochę mi odeszła chęć natomiast 13. Poza tym stricte wizualnie patrząc pod kątem auta takiego zlotowego, a nie technicznie, no to powiedzmy, że przeskok z preludy na S13, czy ja wiem, czy byłby aż taki ogromny. Mówię pod kątem projektu stricte na zloty stensowe i tak dalej. No i jeszcze w tamtym czasie, bo powiedzmy 7 lat temu około, no to powiedzmy te S13 jeszcze nie były tak, wiesz... Cenowo nie było zabójczo, w porównaniu z tym, co jest teraz, to powiedzmy poziom był podobny jak to, ile dałem za tego Nissana. Natomiast gdzieś tam się pojawiła kiedyś w głowie myśl, jeszcze jak miałem Hondę właśnie o tym 300ZX-ie, bo jest inny. To auto jest inne niż wszystkie Nissany
i tak dalej, no mega odbiega No zarówno tak, to się stylizacją, wnętrzem, ma trochę ciekawych rozwiązań i tak dalej. I tak zacząłem szukać, dowiadywać się, rozglądać, czytać coś tam po amerykańskich forach itp. No i padła decyzja, że próbujemy znaleźć coś. Nie? Co Powiedz robimy mi, z deszczem? co robimy z deszczem? Zaczyna tak mocniej padać, na pewno trzeba zamknąć szybę. Roztopi nam 300 ZX-a. Dobra, a powiedz mi Z32, bo to jest ten model, tak? Tak. 300 ZX, czy to jest protoplasta do późniejszych modeli, czyli 350-370Z? No oczywiście, że tak. Cała seria ogólnie Z zaczęła się od Datsunów. Później był pierwszy 300 ZX Z31, zaraz po Datsunach i to był Taki de kwadratowy facto, trochę, nie? tak, na otwieranych światłach, ale takich, co się nie domykają całkiem do końca. Tam już były właśnie, z tego co wiem, też wersje uturbione i nieuturbione, tak samo jak tutaj. Był taki podział. Też były krótkie i długie. Już się zaczynało taki właśnie podobna jakby gama wersji, jak w tym. No i to jest bezpośredni następca właśnie tamtego. A widzisz jakieś podobieństwa, na przykład do obecnej Z-ki albo 370? To 400Z widzę, stylistycznie. Przynajmniej ja widzę jakieś tam nawiązania. Trochę tak, trochę masz Ten rację, tył, no. te lampy takie scalone jedne, linia dachów 400Z akurat do Datsuna mi mocno nawiązuje z tą taką listwą i znaczkiem. Tu się zgadzam, no. Jak weszło 350Z, to było całkowicie inne, no nie ukrywajmy. Przy czym też widać było mega różnicę, że to auto było ogólnie jeszcze robione jako takie Gran Turismo, dość mocno luksusowe w środku, jak na tamte czasy i jak na auto sportowe przede wszystkim. Miało skóry, jakieś tempomaty, klimę, elektryczne Jak na fotele. tamte lata, nie? Dużo rzeczy, które normalnie można było spotkać raczej w limuzynach i jakichś takich lepszych autach, Aniżeli aniżeli w sportowym, nie? sportowym. Na przykład S13 tego wszystkiego nie miało, tak? Zazwyczaj. No tak, no ale przeważnie Japońcy nas przyzwyczaiły do tego, że Do mamy... prostoty, nie? Tak, No. powiedzmy goły plastik w środku i wiesz, nic. Tak Dokładnie, naprawdę. no i właśnie w tym kierunku poszło 350Z. Tam jak wsiądziesz do środka, jak naprawdę lubię ten model i podobają mi się te samochody bardzo, to wnętrze tam mi nie siedzi, nie? A powiedz mi, jeżeli możesz zdradzić, ile Ci wyszło wtedy, wiesz, mówię o tej bazie, którą wtedy wydałeś na ten samochód. Wiesz co, cena patrząc w ogóle przy dzisiejszych czasach i przy tym, że to No właśnie auto to- było kompletne, jeżdżące tak dlatego cię naprawdę pytam, no. i powiedzmy, że bez problemu przeszło nawet ten pierwszy przegląd w kraju przed rejestracją bez jakichś załatwień i kombinacji. No, auto było powiedzmy ok. Ja dałem za niego 25 000. Kurde. Teraz to zaczynają się takie w stanie właśnie sprawnym, jeżdżącym i tak dalej, ale dalekie od ideału, gdzieś od 5 dych w górę. No i wiadomo, już potem ta górna granica to już jakby zależne No jest limit, można powiedzieć, od oczywiście. jakby setupu całego samochodu i wszystkiego, nie? Przejdźmy już do auta i powiedz mi, co to są za koła w pierwszej kolejności. To są koła, które też od powiedzmy początku były w wizji tego samochodu. To jest Twój pierwszy setup kół, jaki założyłeś na to auto, czy jeszcze było coś po Pierwszy drodze? setup w tej docelowej wersji pomalowanej już, bo najpierw był moment, że jeździłem na pożyczonych Traffic Starach, Okej. żeby tam jeden sezon sobie oblatać po jakichś mniejszych powiedzmy zlotach i tak dalej. Natomiast w takim setupie już gotowym, pomalowanym, z jakimiś dokładkami i tak dalej, to koło wjechało od razu i mam już go bodajże czwarty sezon idzie. Niby wypadało zmienić, ale w sumie ja go lubię, nie? No to dobrze, wiesz, ma się Tobie podobać, zawsze tak wszyscy mówią, Są nie? jakieś pomysły, aczkolwiek na razie zostaje jeszcze. Na pewno rozumiem. ten sezon jeszcze to auto przejeździ w takim setupie. Dobra, i co to jest za koło? Jest to Witzkranze Cerberus 2. To jest dość ważne, że 2, bo 1 jest uważam, no mi się nie podoba osobiście. I właśnie dokładnie takich szukałem, bo zobaczyłem czerwoną Zetkę ze Stanów na Instagramie kiedyś z tymi kołami i jak normalnie nie byłem fanem tego koła, to stwierdziłem, że do Zetki po prostu według moich jakichś tam upodobań pasuje idealnie. I jakie tu masz parametry? Ile masz rantu? One przyjechały z Rosji, dziewicze nigdy nie rozkręcane w fabrycznych 8J pierwotnie. Pierwotnie 8J, dobra. I zostały docelowo zmienione ranty. Wszystkie 4 są takie same w tym momencie. Na rantach 3,75 Okej. i całe felgi Kawał mają rantu. 10,25 cala. Wszystkie 4. Okej. I mieszczą się bez problemu? No, jak widać. Tutaj, Ale miałeś jakieś problemy, nie, żeby... tutaj kąty nie są w ogóle powiększane. To auto się powiedzmy kładąc na ziemię, kąty się robią takie, że się wszystko mieści. Tu nawet z przodu musiało być minimalnie dystansu, bo Zetki mają tą przypadłość, zresztą nie tylko Zetki. Szerokie? Nie, że te wszystkie japońskie koła się blokują o zacisk. Okej. Jest jakoś tak te felgi mają konstrukcję zrobioną, albo te zaciski są po prostu w takim położeniu względem jakby centrowania Że za całego. blisko zacisku Tak, po że prostu. ramiona po prostu się opierają, ale to Rozumiem. są dystanse bardzo minimalne, żeby się mieściło. No i z Tak. tyłu jest tam chyba 5 dystansu, dosłownie taki listek, żeby maksymalnie to koło docisnąć do błotnika, ale tak, żeby nie tarło, nie? Rozumiem. No. A mieliście problemy, żeby go
spasować, powiedzmy, bo wiesz, jak on na powietrzu się opuszcza na dół, żeby ten setup wyglądał tak jak teraz, to po pierwszym opuszczeniu, założeniu kół, założeniu tych dystansów, jak go opuściliście, to wyglądał już tak, jak miał wyglądać? To znaczy, no to nie było tak, że od razu było wszystko dobrane, że już to ciebie dystanse pytam. leżały i tak dalej. Ogólnie wracając jeszcze, to auto chwilę jeździło na statiku. Myślę, że z 2 sezony, powiedzmy. I zawsze to był problem, że przód był... Tył można było skręcić nawet do takiego stopnia, jak jest teraz. Wiadomo, że to nie było aż tak, ale dało się. Natomiast przód miał już duże problemy z brakiem regulacji i Okej. była po prostu... No dla mnie to była japa. Było widać, że tył jest niżej niż przód. Nie podobało mi się to jakby do końca. Już pogłębialiśmy mocowanie amortyzatora, żeby go wcisnąć głębiej. Już próbowałem różne rzeczy. Okej. Nadal brakowało. Był fajny spas, taki bezpieczny, żeby nie wyrywało nadkoli, ale przyszedł taki dzień, że po prostu stwierdziliśmy, że air-ride to jest to, nie? Że zrobimy po prostu tak, że to auto ma się w końcu położyć. Tam zawsze gdzieś tam mi to chodziło po głowie, tylko wcześniej jak miałem Hondę i tak dalej, to były jakieś horrendalne pieniądze. Też trochę doszło nowych, fajnych komponentów z Chin i tak dalej, No, które rozumiem. się faktycznie nadają. Rozumiem. Można z tego sklecić coś fajnego. Tutaj Andrzej z Buczek Customs też bardzo się przyczynił do tego, że udało się to poskładać w bardzo dobrej cenie i dużo mi pomógł z tym. Pozdrawiamy i mamy nadzieję, że kiedyś się uda odwiedzić, bo próbowaliśmy. Polecam, zdecydowanie. Bałem się, że jak założymy tu to powietrze, to będzie problem taki, że ten przód dalej nie będzie schodził, że na przykład zakres tego amortyzatora w ESC jest taki, a nie inny i tak dalej. No ale się okazało, że jak się podmieniło sprężynę na poduszkę, no Okej. to, że wszystko pięknie schodzi. Także jakby... Czyli air-ride był rozwiązaniem na wszystkie twoje problemy. Zdecydowanie, bo teraz i jeździ się bezpieczniej i trochę spokojniej i auto może leżeć faktycznie całkowicie praktycznie na ziemi, czego taki był pierwotny gdzieś tam zamysł na eventy. No rozumiem. No jakby zawsze mi się podobało to rozwiązanie i chciałem go kiedyś mieć w swoim samochodzie, no i się udało, nie? A powiedz mi hamulce. Hamulce masz seryjne? Tak, hamulce są fabryczne, tylko są po prostu po pełnej regeneracji, po lakierowaniu proszkowym i śrubki, blaszki, wszystko jest po galwanizacji na złoto, nie? I dają radę hamulce? Wiesz co, te zaciski, zwłaszcza te przednie, są ogólnie dobre bardzo, bo ludzie stosują do drift carów i to o wiele mocniejszych. To są bardzo ogólnie pożądane w zakupie hamulce. Natomiast ja nie uważam, żeby to było, żeby w tym konkretnym samochodzie to Dawały jakoś radę jakoś zabójczo strasznie? hamowało. Rozumiem. Jest powiedzmy wystarczająco do takiej jazdy, jaką ja Na się co dzień. przemieszczam, nie? A powiedz mi, co tu masz za pakiet? Bo te progi, jak rozumiem, to nie są seryjne progi. Nie, to nie są seryjne progi, to jest w ogóle też historia, że tak powiem, trochę dłuższa, bo ogólnie kupić coś do tego auta z takich pakietowych rzeczy, które nie są stricte typowym laminatem, jest ciężko, nie ma jakiegoś super wyboru, albo są bardzo drogie i w To ogóle... powiedz mi, ile oceanów przemierzyły, żeby do ciebie dotrzeć? No właśnie żaden, słuchaj, Okej. słuchaj do końca. Dobra. No i jako, że gdzieś tam były jakieś kontakty już od jakiegoś czasu przez chłopaków między innymi z Projekt 86 i nie tylko, z Maxton Design, no to zacząłem ich tak trochę męczyć o to. Ale na początku byli niechętni, no bo wiesz, oni klepią dokładki do jakichś świeżych aut, golfów i tak dalej. To, No co z się, tego głównie znane. to, co się Maxton, sprzeda no. masowo, sprzeda się dobrze za granicą, w Niemczech i tak dalej. Jest bo tam tego uniwersalny jest po prostu masa, i tak. pasuje do większości samochodów. No nie? ale przyszedł dzień, że był Altrace, pierwszy Altrace de facto, który był w Katowicach, covidowy. Tak. No i oni tam Pamiętamy, mieli byliśmy, stoisko, chłopaki z Projektu 86 też tam byli. No i stwierdziliśmy, że pójdziemy zagadać. No i tam chłopaki z Maxtona stwierdzili, że oni chcą to auto zobaczyć na żywo. I po oględzinach, że są niezdeformowane zderzaki, że auto jest w bardzo dobrym stanie i tak dalej, że po prostu ten skan, który oni zrobią, pozwoli im faktycznie wykonać sensowny produkt, który pasuje w razie czego do innych zetek, no to że mi to zrobią. Dogadałem się z nimi. No i wykonali mi właśnie dokładkę przód, progi i lotkę tą czarną, co jest na klapie. Natomiast dyfuzor to nie jest ich sprawka. Finalnie się okazało tak, że nie wprowadzili tego do sprzedaży. Jak Czyli ich masz spytałem jedyny taki czemu, pakiet. to powiedzieli, że w sumie to nie mają konkretnej przyczyny, że mają dużo innych aut, które wprowadzają i tak dalej. Że jakbym połamał, to że mają to w bazie i mogą mi zrobić. I że nie ma sprawy, Czyli nie? jesteś takim rodzynkiem w tej bazie. Przez głupotę wyszło, że mam coś z firmy, która klepie masówkę totalną, ale jedyne na świecie. Unikatowe, no. No. Katuj, bo kurde leje. Musieliśmy uciekać, bo nas trochę zlało. No jest. Ale kontynuujmy i powiedz mi, bo byłem na tyle jeszcze, jak tam na dole udało mi się zerknąć. Okej. Widzę 4 wielkie rury. Co to jest za wydech? Wiesz co, tam nie ma nic skomplikowanego. Ogólnie od przodu jest seria.
Są katy normalnie, Okej. fabryczne, jest fabryczny środkowy i wywalone są tylko końcowe całkiem. Tam później X-Pipe i idzie takim powiedzmy zawijasem na dwie strony. Końcówy są, nie pamiętam już teraz, chyba 3,5 albo 4 nawet, ale duże są te końcówki, ale tam jest ta wnęka w zderzaku też bardzo duża. Ułożenie tych końcówek to jest mój pomysł, nie? Że są takie trochę bardziej wysunięte i lekko w bok. No tak miało być. Jeszcze jak doszedł ten dyfuzor z Twin Z Design do tyłu w zeszłym sezonie, to się wszystko tam fajnie z tyłu dopełniło. Teraz jak patrzysz na niego od tyłu, to wiesz, tak budzi respekt. I duże są te końcówki, fajnie to wygląda. To nie są seryjne lampy. Znaczy lampy są seryjne, jako tako Ale- bazowo, tam jest jakby clear. W sensie kolor zewnętrzny jest gładki, Tak, całkowicie. tak. Zupełnie przejrzysty. Tylko ludzie zazwyczaj podmieniają pomarańczowy kierunek na białą pleksę w środku i robią ala JDM-owe lampy, bo Okej. tak szło na Japonię. No, rozumiem. Natomiast ja mam całkowicie zrobione na biało, że czerwone też są podmienione na białe, no i do tego jest cały tam zrobiony zestaw płytek LEDowych z modułem programowalnym, to jest Starlight Custom. Okej, a nikt się nie czepia tam o tą twoje lampy? To znaczy wiesz, jak jeżdżę, to kolorystykę mają normalną. Są czerwone, pomarańczowe, Okej. Czyli zachowują wsteczny kolorystykę. jest normalnie biały i wszystko jest, natomiast mogę je w każdej chwili odpalić z aplikacji albo z pilota i mogą wyświetlać naprawdę różne dziwne rzeczy. Okon to możesz tam wybierać sobie w zasadzie Tam jest wzór tych moduł lamp. programowalny, do którego mam aplikację i powiedzmy na początku ten, co mi robił te lampy, kazał mi tam nie zaglądać do tej aplikacji. Okej. Natomiast miałem przyjemność się z nim spotkać osobiście na Altrace'ie i razem wspólnie zrobiliśmy parę trybów i się nauczyłem, powiedzmy, to obsługiwać, więc teraz mam praktycznie pełną dowolność. Okej, czyli możesz sobie dostosować ten... Tak, no wiadomo, w granicach takich jak ogranicza aplikacja, bo Rozumiem. też wszystkiego nie jesteś w stanie zrobić, ale dużo można zrobić. Dodatkowo jeszcze ciekawostka, bo nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, jest roof wing na Jest, ale szybie. to taki malutki, żeby Tak, prawie i nie to widać, jest nie? lotka dedykowana z Japonii do BMW E65, do 7. Dogięła się ładnie do jakby okrągłości szyby, tylko jest delikatnie przycięta po bokach i wyprofilowana i polakierowana. To fajna ciekawostka. Masz coś jeszcze z jakiegoś innego samochodu? O czym nie... Nie, no zderzak jest Twin Turbo, ale akurat udało mi się tak, że po prostu on był w tym samochodzie, jak już go kupiłem. Wyróżnia się tym, że ma te 3 dodatkowe wloty na dole, w których nie ma jakby... Ten zwykły jest taki płaski, gładki, jest taki, się śmieję, jest taki muminkowaty, bo on jest taki okrągły i wchodzi w dół, no nie? No i nosek jest z JDM-owej wersji z Z-ką, nie? Bo normalnie jest znaczek Nissana i to nie jest kwestia samego znaczka, bo mocowanie jest całkiem inne, tam jest przetłoczenie, więc to jest cały jakby element z wersji JDM. Okej, Te lampy zastosowało Lamborghini w poliftowym Diablo, okej. tym, które nie ma pop-upów, tylko że tam, gdzie jest wytłoczony napis Nissan, bo na nich jest wytłoczony napis Nissan, jest karbonowa brewka w Lamborghini. To są te same lampy, nie takie Czyli same, tylko produkowane te przez same. Nissana. Tak, zapożyczyło sobie Lamborghini po prostu element. Wspomniałeś mi wcześniej, jeszcze na samym początku, że auto przyjechało ze Stanów i stan lakierniczy był średni. Jak rozumiem, polakierowałeś go ty. Znaczy, no nie ja osobiście, ale jakby ja zleciłem tutaj I co to mamy za z lakier? lakiernikiem, z którym gdzieś tam współpracujemy. Wiesz co, lakier tak, to nie jest żadnego konkretnego samochodu. Okej. Zamysł był taki, że chcemy uzyskać perłę białą, najlepiej z różnokolorowymi drobinkami, nie taką bardzo podstawową, tylko żeby w słońcu to było faktycznie robiło wrażenie. Żeby się widziało. Ale żeby zarazem to auto nie wyglądało jak wszystkie perły, czyli żeby nie było żółte. Żeby była najbardziej biała Okej. perła, jaka może być. Bazowo tu jest kolor bodajże z Jaguara, w sensie ta baza biała, stricte białe Uni, bo po prostu był jednym z bardziej białych. Rozumiem, czyli wybrałeś najbardziej biały, jaki jest. Tak. F8, F8, F. Za mało biały. Fyby, dospermiony. Dojebany. I na to poszły 3 warstwy perły, każda w innym kolorze drobinek, no i na to klar. Także tutaj jest wiele warstw, wiele różnych dziwnych, że tak powiem, tam dodatków w tym lakierze. Czyli przez to, że ma taki lakier, to zajmujesz się teraz czym? Powiedz nam to wszystko. Detailingiem. Więc Tam nie chciał tutaj- więcej malować tego samochodu, więc został detailerem, żeby dbać Tak. o ten lakier jak najbardziej może. Zdecydowanie. Dobra, słuchaj, mam do Ciebie jedno pytanie, czy możemy się Jasne. nim przejechać tutaj po No okolicy? pewnie, że tak. No to jedziemy.
Powiem Ci, że jak jechaliśmy za Tobą, to mimo, że wspomniałeś, że połowa praktycznie układu wydechowego jest seryjna, poza tam końcówką, to ładnie Ci to brzmi. Jest szczerze. głośne to auto. No, jest dość głośno, tym bardziej jak jedziesz po takich, wiesz, wąskich uliczkach, no to się odbija tam Te elegancko. końcowe tu fabrycznie są bardzo duże. One mocno wyciszają. Dlatego poszedł taki zabieg, a nie inny. Dobra, i z uwagi na to, że mamy targę, to chyba tutaj mamy też ściągany dach. No mamy. Jeszcze I nawet nigdy- wyszło słońce. Jeszcze właśnie, wyszło słońce. Jeszcze nigdy nie ściągaliśmy w takim chyba aucie na odcinku dachu. Czy mógłbyś nam pokazać w ogóle, jak to się robi? Nie ma taki target? problemu, to jest dosłownie sekunda, tylko że jako powiedzmy ciekawostka trochę negatywna, że tak powiem. Przecieka? Nie chodzi o to. W tym aucie nie ma po prostu miejsca na niego. Okej, Jakby był, czyli musisz go jakby gdzieś był zostawić. całkowicie pusty bagażnik, to jeden na drugi trzeba położyć i przełożyć kocem. Natomiast tak jak ja mam tam rzeczy jakieś zawsze, jest airride i tak To dalej, nie przez co wsadzisz. nie ma miejsca na koło i inne rzeczy, nie ma go gdzie dać. Trzeba by go było w domu zostawić i wierzyć, że będzie pogoda. Nie? No, powiem Ci, że błyskawicznie to zrobiłeś faktycznie. No tutaj jest tylko zatrzask po prostu, no i tyle. Ale kurde, fajnie to się tak masz podzielone, tak elegancko. O kurczę, jak na ziemi. To powiedz mi, co my tutaj mamy? Widzę w pierwszej kolejności, tu masz hydrografikę? Nie, to jest folia. Dekory są oklejone folią, która się nazywa Jaguar. Jest w panterkę. Ciekawe to czego. Nie widziałem w żadnym aucie jeszcze czegoś takiego. Dostaliśmy kiedyś po prostu próbki od jednego producenta folii. No i jak to zobaczyłem, no to stwierdziłem, że trzeba to zrobić. No ale fajnie, powiem Ci, że takie coś innego wreszcie, nie? Niżeli piano black byś to... No nie. No ja lubię takie dziwne dodatki czasami, także. Dalej, widzę, że masz kierownicę Nardi Torino. Tak, jest to Nardi Torino, która przyjechała w torbie z Japonii wraz z moim kumplem. Udało się ją dzięki temu bardzo korzystnie kupić. No gałka jakaś tam, powiedzmy, nic nadzwyczajnego. Tytanowe śrubki w kierownicy. No a reszta w sumie chyba seria. Pilocik od tego, od... Tak, pilocik jest od powietrza. Niestety do filmu nie zdążyliśmy skończyć, bo jest już wydrukowana ramka tutaj na niego. Okej, aha, że on tu będzie na tak stałe. umieszczony, kabel będzie schowany i też pewnie będzie w panterce ta obramówka. No, żeby trzymać się koncepcji, nie? Także taki jest tutaj koncept. No i mieszki są poobszywane, a reszta to jest OM. Przy kierownicy, bo tutaj widzę, że masz, tu się dużo dzieje na bokach. I gdzie masz te tak zwane te wajchy? To znaczy no kierunkowskazy tu są normalnie i długie, natomiast wycieraczki są tutaj na pokrętle i spryskiwacz i tak dalej. To jest jeszcze od tylnej wycieraczki, która jest usunięta celowo, Okej. ale no przycisk wiadomo został. Zostaje. No i tu są wiadomo nawiewy, tempomat, regulacja świateł i tak dalej. No i ekranik widzę masz dołożony. Tak, no to jest, że tak powiem, standardowy Android, nic nadzwyczajnego, o czym warto mówić. Po prostu chciałem 2 DIN i Bluetootha. To, żeby wypełniło tą No przestrzeń bo tu tutaj, nie? fabrycznie było Bose, które nie grało, radio było niesprawne i ogólnie całe te głośniki z Bose, cały zestaw się nie nadawał do połączenia z klasycznym radiem normalnym, więc są zrobione adaptery w miejsca tych Bose, które każdy miał jakby osobny przedwzmacniacz i to było w takich plastikowych puszkach zamocowane i to jest wszystko wywalone z drzwi i z tyłu i są po prostu standardowe głośniki, jakieś JBL-e, z tego co pamiętam, na adapterach. No i dzięki temu może być podpięte normalne radio, które jakby nie musi obsługiwać tych przedwzmacniaczy Tylko tak, Bose, rozumiem. tylko klasycznie jest wszystko. I tutaj miejsce miałeś fabrycznie na 2 dina? Nie, Bo tu tu był widzę, jeden DIN tam, i no. tu była półeczka z dołu, no jest to powiększone po prostu celowo pod to radio, ale to jest standardowa modyfikacja w tych Rozumiem. autach. Jakbyś sobie popatrzył na jakieś tam projekty gdzieś z zagranicy czy coś, to każdy kto ma takie radio, to go tak ma założone po prostu. I powiedz mi, jak ci się jeździ tak, wiesz, tak z niebem nad głową? Wiesz, no za często tak nie jeżdżę z tego względu, co mówiłem, że po prostu no nie ma gdzie tych dachów dać, ale ogólnie jest przyjemnie i szczerze, jak się zamknie szyby, w ogóle nie wieje, nie? Okej, Znaczy wiadomo, no powyżej jakiejś tam prędkości już, tam nie wiem, powyżej 100, 120 to już coś wieje. Całkiem przyjemne auto do jazdy bez tego dachu. W zimie jechałeś kiedyś bez dachu? Nie, w zimie to w ogóle to auto nigdy nie jechało. Okej. W sensie za mojej kadencji. Nie? Wiadomo, szkoda sobie niszczyć na naszych polskich drogach po tej soli i tym wszystkim, co tam to sypią. do garażu jak wjeżdża tam październik, listopad, tak wyjeżdża kwiecień, maj i to jest No, u mnie podobnie. rokrocznie ta sama historia. U mnie podobnie, a też się ludzie dziwią, jak ty możesz mieć taki samochód i nie wyjeżdżać nim. No po to, żeby Jak on tak ktoś dba, wyglądał właśnie to- jak wygląda, a nie to żeby był ma. zgnity za chwilę, nie? Co, no z ciekawostek pasy w drzwiach są, to jest też dość dziwne rozwiązanie. Mówię, no skóry są w stanie fabrycznym, jedynie fotel kierowcy jest po tam jakiejś delikatnej renowacji, resztę się udało zachować w oryginale i staram się Wiesz, to powiem mieć, ci, że środek jak na auto 35-letnie, dobrze liczę? Tak, dokładnie teraz To- jest 35 w tym roku. Wygląda całkiem elegancko. Podnoś machę i zobaczymy, co tam jeszcze Jasne. napędza ten wóz.
No i tak na wstępie, powiedz mi, bo na pewno wszystkich tutaj ciekawi, ile ma mocy? 230 koni. I to jest seryjna moc? Nic nadzwyczajnego tak naprawdę na dzisiejsze czasy. Tak, to jest seryjna moc. Przez to, że to jest V6, no to tego momentu odczuwalnie jest fajnie dużo z dołu. Nie powiem Ci ile dokładnie, bo naprawdę nie pamiętam teraz. Natomiast nawet jak jechaliście za mną, to chyba było widać, co się na mokrym działo, jak próbowałem ruszyć. Także no... Mimo iż opony wcale takie wąskie nie są, nie? No nie, no i są świeże, nie? Tutaj nie ma, że jakieś łyse czy coś, także nie, no ma fajny dół to auto po prostu. Nie jest to jakiś super szybki samochód, ale bardzo przyjemnie się tym jeździło i właśnie... 230 takie, wiesz, wystarczające myślę do Mega takiej w ogóle żwawej jest elastyczny jazdy. setup, jeśli chodzi o skrzynię. Do pewnej prędkości, bo jest bardzo krótka. To jest tylko piątka skrzynia, natomiast na tej piątce da się jechać od 50 już tak naprawdę i autem nie szarpie, nie? Jaka pojemność? 3 litry to jest V6. Litry. Czyli tutaj jeszcze Zetka nie dorosła do tych 3,5 i 3,7, które mają później. Stąd nazwa. Nazwa zawsze była podyktowana tym, dopiero w 400Z to jest podyktowane chyba mocą, o ile pamiętam, a nie pojemnością, no bo tam nie ma 4 litrów, tam też jest 3 litry z tego co pamiętam, w tej 400C, natomiast wszystkie poprzednie od Datsunów aż do 370Z, ta nazwa wynikała z pojemności silnika. Powiedz mi, czy coś pod maską zmieniałeś? Coś dodawałeś od siebie? Coś Nie, poprawiałeś? znaczy, jeśli chodzi o jakieś modyfikacje, to nic tutaj nie ma, tak technicznie. Jedyne co to jest wyrzucone troszkę podciśnień, których tutaj po prostu była kosmiczna ilość i one w żaden sposób nie dawały nic pozytywnego. A mogły Czyli wężyków, które były zbędne, tak? Tak, znaczy to nie, one są do czegoś, ale tutaj były jakieś systemy wprowadzane, bo to auto miało premierę w czasach, jak zaczynało się już patrzeć dość mocno na ekologię w Japonii i tak dalej. Dużo tu było jakichś systemów recyrkulacji, jakiegoś powrotu do lotu ciepłego powietrza, takich rzeczy. To jest wszystko wyrzucone. W nadkolach jeszcze zostało tylko parę rzeczy, które są po prostu odpięte, bo nie miałem nawet czasu się tym zająć i tego i tak nie widać. No i jest wyrzucone EGR. Poza tym to jest 100% seria. Jak robiliśmy właśnie tutaj tą czystkę, że tak powiem, z podciśnieniami i jakiś tam podstawowy serwis, był zrzucany kolektor, no to co widać po górze to jest pomalowane i śrubki są wygalwanizowane. To auto już omówiliśmy, moglibyśmy tutaj gadać jeszcze do rana. Przed nami ta najcięższa, ja zawsze uważam, mówię na to, część, czyli pytania od Was, które mogliście zadawać na Instagramie. Zobaczymy, jakie głupoty tym razem napisaliście. No i cóż, zamykaj machę, no i lecimy dalej. Pierwsze pytanie. No ciekaw jestem. Ile zajął Ci cały projekt? No od 2017 roku. Do teraz? Tak jak było mówione, do teraz, bo właściwie cały czas jakieś drobne zmiany gdzieś tam są wprowadzane. Jakie były problemy i ile poszło kasy na projekt? No sumarycznie myślę, że gdzieś w granicach na pewno 50-60 tysięcy. Dokładnie nie jestem w stanie tego wyliczyć, tak w 100%. Problemy, no na pewno z dostępnością niektórych rzeczy, tym, że chociażby tych dokładek i tak dalej, no nie da się tak okupić jak do każdego Tak jak przeciętnego wspomniałeś. auta i tak dalej. No raczej tego typu rzeczy, z którymi się borykają ludzie, co mają po prostu nietypowe samochody. Ile gazu to bierze? Nie ma gazu. Gdzie jest to miejsce, w którym zostało wykonane zdjęcie? Tutaj Wam pokażemy. Mowa o tym zdjęciu, które wrzuciliśmy przy tych pytaniach. Chodzi o ten las, tak? To jest przełęcz Przegibek łącząca Bielsko i Międzybrodzie Bielskie. Jakie mógłbyś wskazać 3 japońskie furki? Twoim zdaniem. Ale Top po 3. prostu top 3, tak? Top 3 Twoim zdaniem. NSX, 300ZX. Musi tu się pojawić. I w sumie z japońskich, nie wiem, Supra MK4, no może oklepane, ale w sumie jednak jest to ta topka dalej, no. No, też bym ją tam, myślę, umieścił. No, zasługuje na to. Zdecydowanie. Jak miałbyś wymienić Nissana, to na jaką inną furę? Pozdro, ekipa, robicie zajebistą robotę. Dzięki. Kurczę, trudne pytanie, bo ja go nie chcę wymieniać na żadną inną furę. Jeśli już, to może się pojawi coś kolejnego kiedyś, nie wiem kiedy, coś tam, jakieś pomysły w głowie są, natomiast nie chcę go stricte wymieniać. Jak z dostępnością części? Chodzi mi głównie o eksploatację. To podstawowe rzeczy eksploatacyjne, jakieś tam hamulce, tego typu rzeczy, zawieszenia, elementy w sumie też. Jest to do dostania normalnie po hurtowniach, jakieś zamienniki. Gorzej z rzeczami do silnika, jakieś rozrządy i tak dalej, ale idzie znaleźć. Jakby nie było, to wszystko jest w Stanach i w Japonii od ręki. Okej. Jak ktoś ma takie auto, to na pewno zna jedną osobę w Polsce, Radka z Pruszkowa, który ma wszystko. Radek z Pruszkowa ma wszystko, więc pamiętaj, jeżeli masz Zetkę. Teraz pytanie, Matko Bosko i osiołku Józef,
Dlaczego to ty takie dobre zrobiłeś? Skąd inspiracja? Z głowy. Plus obserwacje innych różnych samochodów na zlotach, w internecie, na Instagramie, na filmikach. Natomiast no, nie robiłem tej zetki jako pod inną zetkę, która gdzieś istnieje. To jest wszystko moja koncepcja. I ostatnie pytanie, jakie mam do ciebie. Jak oceniasz silnik w tym Nissanie? Czy ma swoje bolączki, jak w niektórych innych modelach tego typu? Na pewno jakieś ma. Ja na szczęście odpukać nic poważnego nie doświadczyłem jeszcze od początku, jak go posiadam. Ta ilość podciśnień, o których mówiliśmy wcześniej tam, to może sprawiać problemy, ale to można bez problemu usunąć i nie komplikuje to niczego. Ale opinie o tych silnikach są różne. No mnie odpukać jeszcze nie zawiódł. Okej. Na pewno Twin Turbo byłoby bardziej problematyczne i to był mój jedyny wyznacznik w szukaniu zetki, że ma być NA. Jeżeli masz turbo, to masz problemy, a jak masz dwie turbiny, to masz 2 razy więcej problemów, tak można powiedzieć. Prawdopodobnie. Słuchaj Maciek, ja tobie bardzo dziękuję za dzisiaj, Dzięki że mieliśmy serdecznie. okazję pogadać o tym samochodzie. Fajnie. Wam dziękuję, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten samochód. Możecie napisać w komentarzach, co Wy byście zbudowali w takim samochodzie, co byście zmienili. Macie pole do popisu. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!